Cześć, dzień dobry. Wybieram się na wycieczkę do magicznego miasteczka Rye. To jest bardzo ładne miasteczko tutaj w hrabstwie Sussex. Mam ze sobą lustrzankę mojego wiernego Porsta. Mam ze sobą Cinestill 50D. Mam ze sobą Portre 160. Ostatnio oglądałem film, na którym jeden z youtuberów amerykańskich żalił się, że mieszka w Kalifornii i nie może zrobić żadnych nastrojowych zdjęć, bo ma zawsze słońce. Tutaj w Anglii jest zupełnie inaczej. Tutaj raczej wszystkie zdjęcia, jakie robimy, są nastrojowe siłą rzeczy. Więc jeżeli załaduję 50, to prawdopodobnie będę musiał wszędzie chodzić ze statywem, ale mam przed sobą 3 dni na zrobienie tych zdjęć, więc myślę, że dam radę. A więc to jest Rye. Niewielkie miasteczko, raptem kilka ulic, dlatego będę mógł je wyeksplorować bardzo dokładnie. Tu za mną jest główna uliczka Mermaid Street. To białe tutaj to jest hotelik, w którym śpię. Gdybym zgłodniał, mam ze sobą Scotch eggi. Musiałem pół plecaka czyścić z tłuszczu, ponieważ wrzuciłem je bez worka. Dla tych, co nie wiedzą, Scotch egg to jest jedzenie zesłane przez bogów ludzkości, żeby człowiek już nigdy nie był głodny. A więc Scotch egg składa się z jaja wewnętrznego, jaja środkowego, mięsa kiełbasianego zewnętrznego i paniery zewnętrznej. To wszystko smażone na głębokim oleju. Czekam, aż słońce trochę się zniży i będzie trochę mniej ludzi. To jest właśnie miasteczko, tak jak mówiłem, zachowane w bardzo dobrym stanie, to znaczy ma cały czas ten swój taki średniowieczny charakter. Ta główna ulica, na której tutaj jestem, czyli Mermaid Street, jest taką właśnie najbardziej reprezentacyjną ulicą z wieloma pięknymi starymi domami, a także z najstarszą knajpą w tym mieście, czyli Mermaid Inn, który powstał oryginalnie w XII wieku, a to, co widzimy tutaj, jest nowiutkie, bo ledwie z XIV wieku. Co ciekawe, miasteczko Rye, które w tej chwili znajduje się na górce parę kilometrów od morza, kiedyś było portem, jeszcze kilkaset lat temu. I to dość ważnym portem. Natomiast potem linia brzegowa się cofnęła i teraz jest po prostu bardzo ładnym miasteczkiem na wzgórzu. To jest bardzo urokliwa uliczka i jest przepiękna, natomiast jak z takimi miejscami często bywa, ciężko oddać to na zdjęciach, więc zobaczę, czy mi się to uda. Mam ze sobą Porsta z Cinestill 50D. To jest film Kodaka tak naprawdę o czułości 50 ISO. No, idę robić zdjęcia.
kilkanaście kilometrów na północny wschód od Rye jest właśnie ten St. Thomas Becket Church, czyli taki maleńki kościółek, który stoi tak naprawdę pośrodku niczego. Są tu różne mokradła i pastwiska, kilka farm naokoło i to jest tak naprawdę wszystko. Z tego co wiem, to jest jeden z niewielu budynków, który pozostał po wiosce Farfield, która tutaj była. Kościółek jest wciąż aktywny od czasu do czasu, a zimą podobno jest dość regularnie podtapiany, ponieważ właśnie jest położony na wielkiej, podmokłej równinie. Moim planem było zerwać się skoro świt i przyjechać tutaj, żeby sfotografować ten kościółek przy porannym świetle. Nie udało mi się tego zrobić i bardzo dobrze, że mi się tego nie udało zrobić, bo po pierwsze wyspałem się porządnie, a po drugie nie ma znaczenia dzisiaj, o której bym tu przyjechał, ponieważ angielska pogoda zafundowała znowu S-loga i światło przez cały dzień będzie bardzo podobne. Wydaje mi się, że oprócz tych owiec, nie wiem czy je słyszycie, słyszę też gdzieś dudy. Tam, na drodze, jest pan Dudziarz, którego słychać aż tutaj. Pan Dudziarz, jak się okazało, ćwiczy sobie przed weselem, które będzie właśnie w tym kościółku dzisiaj po południu. Właśnie zbierają się goście. Widzę, że pani fotograf obfotografowuje kościółek właśnie z zewnątrz. Przed wejściem prawidłowo stoi odkażator i goście powoli się zbierają. I to była ostatnia klatka Cinestill 50D. Muszę się przyznać, że niczym amator, który robi swoją pierwszą rolkę w życiu, popełniłem niewybaczalny błąd chyba na tym etapie, na którym jestem, czyli otworzyłem aparat, zanim zwinąłem rolkę. Co myślę o Cinestill 50D? To nie jest moja pierwsza rolka Cinestill, to znaczy to jest moja pierwsza rolka Cinestill 50D w formacie 135. Wcześniej zrobiłem jedną w formacie 120 na starcie 66 na wycieczce w Cornwalli. Ewa zabrała kilka swoich sukienek i dzielnie patrzyła melancholijnie w dal, wchodziła w różne wysokie trawy, żebyśmy mogli zrobić takie zdjęcia w stylu Jane Austen, jakieś takie romantyczne. Z tamtej rolki pamiętam wrażenie, że to co mówią o Cinestill 50D, czyli faktycznie ma taki swój charakterystyczny filmowy obrazek. I to mi się bardzo podobało. Jest to nastrojowy film. Troszkę zielonkawy, ale to, że będzie zielonkawy, wiedziałem już wcześniej, bo widziałem różne sample i on po prostu taki jest, taki trochę zielonkawo-żółty. Zaskoczyło mnie, że bardzo często na tamtej poprzedniej rolce pojawiały się jakieś takie magentowe, trochę różowe zabarwienia w cieniach głównie. Bardzo możliwe, że to wynikało z podekspozycji, ponieważ start ma maksymalny otwór przesłony 3,5, a ten film ma 50 ISO, a więc jest niskoczuły. Wtedy nie miałem ze sobą statywu, wszystkie te zdjęcia były robione z ręki i bardzo możliwe, że w obawie przed rozmyciem ich po prostu ich odpowiednio nie doeksponowywałem. Z tą rolką, nauczony tamtym doświadczeniem, większość zdjęć robiłem na statywie i naświetlałem je nawet troszkę dłużej niż powinno być, więc mam nadzieję, że one będą dobrze naświetlone i zobaczymy, jak będą wyglądały. Także moje końcowe wnioski są takie, że o ile lubię charakter tego filmu, i podoba mi się to, że ma naprawdę taki charakterystyczny wygląd, jednocześnie nie będąc przesadnie stylizowanym, to, że ma 50 ISO
trochę mi przeszkadza. Ja bardzo nie lubię statywu na wycieczkach. Nie lubię co chwilę go rozkładać, ustawiać. Wolę szybko reagować. Wolę, żeby ten aparat mi nie przeszkadzał. A z tą 50 poza jasnym, słonecznym dniem ciężko jest zrobić zdjęcie nieporuszone, bez statywu, szczególnie na przykład jak się ma 50 albo jeszcze dłuższy obiektyw. Także raczej dla mnie pozostanie to film do zadań specjalnych, na przykład kiedy wymyślę sobie jakąś filmową sesję, na przykład z ustawianym światłem, taką, gdzie będę miał pełną kontrolę nad oświetleniem, nad czasem. Na pewno to nie będzie film, który będę zabierał ze sobą na wycieczki, bądź tam, gdzie muszę jakoś szybko reagować, szybko się przemieszczać i generalnie tam, gdzie te zdjęcia i obsługa tego aparatu nie jest priorytetem. Mam nadzieję, że zdjęcia, które zobaczyliście tutaj, w jakiś sposób pomogą Wam zdecydować się bądź nie na ten film i zobaczyć, czy on Wam pasuje. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.